Dzień dobry moi drodzy, witamy Was 10 dnia naszej wyprawy. Zmęczenie już się trochę daje w znaki. 10 dzień, dzisiaj jesteśmy w Wielkim Waradynie. Witamy Was z Wielkiego Waradynu, taka jest polska nazwa tego miasta. Ale myślę, że to miasto jest lepiej znane wszemi wobec jako Oradea. Taka jest rumuńska nazwa tego miasta. I jeśli pozwolicie, będę raczej korzystał z tej rumuńskiej, no bo łatwiej to zlokalizować na mapie niż tą polską nazwę. Z Oradeą jest ten problem, że miasto jest przepiękne. Naprawdę jest masę secesyjnych kamieniczek, takich austro-węgierskich kamieniczek, troszeczkę neobarokowych kamieniczek. Tyle, że ja się w ząb nie znam na architekturze, więc nawet nie wiem, co mam Wam opowiadać. Mogę Wam tylko poopowiadać o historii tego miasta, mogę Wam poopowiadać, pokazać na filmie te kamieniczki, żebyście sobie sami zobaczyli i mogę Wam podać linki do opisów tych kamieniczek. Drugi problem polega na tym, że kiedy próbowałem zrobić jakikolwiek taki szybki research, to bo umówmy się, że nie miałem czasu się przygotować, kiedy podejmowaliśmy decyzję o przyjeździe tutaj, więc nie bardzo miałem jak i gdzie grzebać na temat tego miasta, więc no znowu posiłkowałem się na szybko Wikipedią. Problem polega na tym, że nie masz żadnych polskich opisów, a nawet angielskie opisy są bardzo, ale to bardzo skromne, albo ich wręcz nie ma, więc wszystko pozostaje tylko w języku rumuńskim lub węgierskim. A umówmy się, że kiedy próbowałem to tłumaczyć, czy za pomocą translatora Google'a, czy za pomocą DeepL, no to wszystkie tego rodzaju tłumaczenia są bardzo ułomne. Nie wiem czemu, ale wszystkie narzędzia do tłumaczenia z języka bułgarskiego, rumuńskiego, węgierskiego są bardzo ułomne, jeżeli chodzi o tłumaczenia tekstów źródłowych. Dlatego powiem tyle, ile będę w stanie powiedzieć. Jeżeli nie będę czegoś w stanie powiedzieć, to po prostu sami sobie doczytacie, a ja Wam tylko będę pokazywał to na filmie. Jesteśmy w tym momencie jesteśmy w tym momencie na placu Unii. Jak w każdym mieście rumuńskim chyba jest plac Unii. Jest tutaj przepięknie. Słuchajcie, w tamtą stronę jest stara poczta. W tamtą stronę są jakieś kamieniczki. Tutaj mamy jakiś pomnik. Tutaj mamy kolejną kamieniczkę, a tam mamy katedrę, tak zwany kościół księżycowy. To Wam mogę powiedzieć, że jest to kościół pod wezwaniem Zaśnięcia Matki Boskiej i on wyróżnia się tym, że na frontowej fasadzie tego kościoła znajduje się mechanizm taki obrotowy, kulowy, który pokazuje aktualne fazy księżyca. W tym momencie codziennie on jest zaktualizowany. To jest mechanizm, który cały czas pracuje i pokazuje, w jakiej fazie księżyc w danym dniu się znajduje. Bardzo ciekawe, unikatowe wręcz urządzenie, niespotykane nigdzie indziej. Idziemy dalej. Spróbuję kupić jeszcze znaczki w tym momencie i spróbuję wysłać w końcu te kartki do Polski. Idziemy jeszcze oglądać parę innych kamieniczek, idziemy oglądać parę innych rzeczy i tyle jestem w stanie Wam na chwilę obecną powiedzieć. Kościół Księżycowy jest rumuńskim kościołem prawosławnym poświęconym Zaśnięciu Matki Bożej. Lokalna społeczność prawosławna Oradei składała się z Rumunów, Serbów, Aromanów i Greków. Wielu z nich zdobyło znaczny majątek, odgrywało znaczącą rolę w życiu miasta i pragnęło zbudować wielki kościół. Budowa świątyni rozpoczęła się w listopadzie 1784 roku, jednak nie bez problemów. 2 lata później, latem 1786 roku, po kilku dniach ulewnego deszczu, konstrukcja częściowo się zawaliła. Prace ukończono dopiero w 1790 roku, a pierwsze nabożeństwa odbyły się w listopadzie tego roku. Styl budowli to późny barok z wyraźnymi elementami klasycyzującymi. Wnętrze ściśle przestrzega norm architektury bizantyjskiej. Na dzwonniku nad ikonostasem znajdował się niegdyś portret Vasile Ursunicoli, lepiej znanego jako przywódca buntu Chorea. Portret ten uważany jest za jedyne autentyczne przedstawienie jego twarzy. Dziś w tym miejscu znajduje się jedynie kopia, ponieważ oryginał przeniesiono do Muzeum Diecezji Oradea. Przydomek Kościół Księżycowy
pochodzi od mechanizmu zainstalowanego w iglicy w 1793 roku. Zegar i księżyc są dziełem innowacyjnego lokalnego mechanika George Ruppe. Mechanizm obracający księżyc został zaprojektowany tak, aby co 28 dni wykonywać pełny obrót wokół własnej osi, wskazując w ten sposób fazy księżyca w oparciu o cykl dobowy wyznaczony przez mechanizm zegara. Mechanizm ten jest absolutnie unikatowy. No to teraz trochę słów o tym wspaniałym mieście. Oradea. Miasto w Rumunii w okręgu Bihor, stolica krainy historycznej Crișana. Miasto liczy zgodnie ze spisem ludności z 2002 roku 206 614 mieszkańców. Oradea należy do najlepiej rozwiniętych miast w Rumunii. Koniecznie trzeba dodać, że miasto pod łacińską nazwą Varadinum istniało tutaj z pewnością już w XI stuleciu. W 1093 roku król węgierski Władysław I Święty doprowadził do powstania tutaj biskupstwa. Miasto stało się wtedy jednym z ważniejszych grodów Królestwa Węgier, a jego katedra miejscem pochówku królów. Miasto prężnie rozwijało się aż do 1241 roku, kiedy to zostało zniszczone podczas najazdu mongolskiego. Oradea długo odzyskiwała dawne znaczenie. W 1541 Oradea znalazła się w granicach wschodniego Królestwa Węgier, które w 1570 roku zostało przekształcone w księstwo Siedmiogrodu, zależne od Imperium Osmańskiego. Od XVIII wieku, już w granicach monarchii Habsburgów, zaczęła odzyskiwać swą świetność. To wówczas wiedeński architekt Franz Anton Hillebrand zaprojektował przebudowę miasta w stylu barokowym. Rozkwit przyniósł miastu wiek XIX, gdy węgierski Nagyvarad, bo taką nosiło wtedy nazwę to miasto, stał się ważnym centrum gospodarczym i kulturalnym. Po rozpadzie Austro-Węgier Oradea znalazła się w granicach Rumunii, mimo iż większość stanowili w niej Węgrzy. W 1910 roku było to 91,1%. Miasto jeszcze kilkukrotnie przechodziło z rąk do rąk i stanowiło poważny punkt sporu między Węgrami i Rumunami. Dopiero w 1947 roku, na mocy traktatu paryskiego, Oradea została w granicach Rumunii. Ten wyjazd to wyjazd pierwszych razów, dużo pierwszych razów podczas tego filmu, podczas tego wyjazdu się zdarzyło, ale jakich pierwszych razów to wam opowiem na podsumowaniu. Jednym z takich pierwszych razów jest właśnie to, że pierwszy raz w życiu, zwiedzając jakieś miasto, postanowiłem usiąść sobie i wypić kawę w kawiarni. Nigdy mi się to nie zdarzyło, zawsze mi się to podobało, że ludzie mają czas, żeby po prostu sobie iść, usiąść na kawkę, posiedzieć gdzieś, nie spiesząc się, i zawsze chciałem coś takiego zrobić. Dzisiaj mieliśmy okazję, ponieważ tutaj nie musimy się spieszyć, nie mamy dużo kilometrów do zrobienia, w związku z czym mamy czas, żeby sobie właśnie usiąść i podelektować się kawą, mocną, ale dobrą. Generalnie kawy nie pijam, więc bardzo rzadko, więc dla mnie taka siekiera to jest bardzo dużo. Mniejsza z tym. Słuchajcie, za nami, tam gdzieś tam powinien być widoczny, o tu, jest sklep oświetleniowy Deutsza, jakoś tak się to wymawia, nie wiem do końca. Jest to sklep, budynek w zasadzie, bo sklepu już tam nie ma. To jest budynek z początku lat 1900, czyli gdzieś z początku XX wieku. Tam były sprzedawane wyroby oświetleniowe i wyroby szklane, sprowadzane specjalnie ze Schwarzwaldu, tutaj do Oradei. Sama elewacja jest kunsztownie zdobiona, pięknie wymalowana. Ta elewacja już miała podkreślać i reklamować te delikatne wyroby ze szkła, które były tam sprzedawane. Za chwileczkę wam pokażemy z bliska tą elewację. A jeszcze przed chwileczką przeszliśmy sobie przez pasaż Czarnego Orła. Jest to pasaż pomiędzy dwoma budynkami, w których mieściły się hotel, restauracje, puby, teatr, sklepy i cała masa innych rzeczy. Generalnie pasaż Czarnego Orła jest jak gdyby wizytówką tego miasta, takie najbardziej znane miejsce w tym mieście. Z tego co czytałem, obecnie jest tylko połowa miejsc otwartych. Próbowaliśmy się dowiedzieć, czy to była kwestia pandemii, czy wysokich rachunków. Pan, który tam sprzedawał w sklepie z pamiątkami, mówi, że i tak, że generalnie po pandemii to miejsce nie odżyło, ale reszta miasta powoli wraca do życia. Natomiast tam są też wysokie czynsze, no i pandemia dobiła te lokalne biznesy, które się tam znajdowały. I oprócz pasaża jeszcze znajduje się tutaj ulica, nie możemy znaleźć nazwy, ale właśnie pan nam mówił, że Aleksandrii,
Pan mówił właśnie, że ta ulica tutaj, tuż obok pasażu, to jest taka ulica bardzo popularna właśnie ze względu na jakieś knajpki, spotkania, jakieś małe restauracyjki i że tutaj właśnie po pandemii zaczęło odżywać coraz bardziej życie i coraz więcej ludzi można tutaj spotkać. Kochani, dopijam swoją kawę, idziemy dalej zwiedzać miasto, idziemy na ulicę, która jest podobno najpiękniejszą ulicą w Transylwanii. Tak przynajmniej mówią przewodniki, zaraz zobaczymy, czy to jest prawda. Z tego co widziałem tak po szybko po zdjęciach, są tam naprawdę przepiękne kamieniczki i parę takich kamieniczek, które mają swoje nazwy, jakiś pałac, z czegoś tam, ale to zaraz sobie sprawdzę dokładnie, jak się nazywa i Wam o tym opowiem. Idziemy, to jest gdzieś w tamtą stronę miasta, idziemy sobie na tamtą część, na tamtą stronę rzeki, idziemy zwiedzać tą najpiękniejszą ulicę Transylwanii. Opis, który podałem Wam chwilę wcześniej, oczywiście zaczerpnięty został z Wikipedii. Teraz czas na nasze osobiste spostrzeżenia. Gdy wybieraliśmy się do Rumunii rok wcześniej, nasłuchaliśmy i naczytaliśmy się różnych opinii. Że bieda, że brud, że niebezpiecznie na drogach, że brak kultury. I szczerze mówiąc, rok temu, jak i w tym roku, pozytywnie się zaskoczyliśmy. W tym roku nawet bardziej. Widać, że Rumunia się bardzo szybko rozwija. Oczywiście trochę prawdy w powyższych opiniach jest. Im dalej od cywilizacji, im dalej od większych aglomeracji, tym faktycznie drogi są w gorszym stanie i z kulturą jazdy też nie najlepiej. Jednak nadal nie ma dramatu. Co więcej, w porównaniu do Bułgarii, o której więcej opowiemy za 2 tygodnie, Rumunia wydaje się krajem Europy Zachodniej. I tak też jest z Oradea. Gdyby ktoś nam zawiązał oczy, zawiózł nas tam i postawił w centrum Starego Miasta, to po odsłonięciu wzroku na pierwszy rzut oka ciężko byłoby nam odróżnić to miasto od innych starych miast zachodniej części kontynentu. Nowoczesna infrastruktura komunikacyjna, czysto, ładne skwery i dużo zieleni. No i przepiękne kamienice. Z drugiej strony ciężko się temu dziwić. Jak już wspomniałem, Oradea należy do najlepiej rozwiniętych miast Rumunii. Zresztą przez wieki była jednym z najbogatszych miast tego kraju. Trudno się tutaj doszukiwać klasycznej rumuńskiej architektury, skoro miasto przez wieki należało do Austro-Węgier. I raczej w takich kategoriach trzeba też na to miasto patrzeć. Ostatnia ciekawostka jest taka, że w tym stosunkowo niedużym mieście znajduje się aż 100 kościołów. Ale spokojnie, darujemy Wam ich zwiedzanie. Zresztą, po doświadczeniach z Bułgarii, nam też już się nie chciało. Budowli sakralnych na jakiś czas już nam wystarczy. W zasadzie nic więcej nie zwiedziliśmy tego dnia. Miała być jeszcze Cytadela, ale o tym opowiem za chwilę. Nie oznacza to, że nic więcej w tym mieście nie ma. Po prostu kolejny dający się nam we znaki już upalny dzień spowodował, że nogi już tak ochoczo nie niosły jak na początku podróży. Woleliśmy wrócić do klimatyzowanego mieszkania i trochę odpocząć. Wszak następnego dnia kolejne 500 km do pokonania. Słuchajcie, znaleźliśmy pocztę, udało się wysłać kartki. Połączyłem to w paczki, wysłałem w kopercie, ale słuchajcie, nie wiem czemu tak jest, ale poczta w każdym kraju postsocjalistycznym, czy to w Bułgarii, czy to w Rumunii, czy to w Polsce, to jest jakiś dramat, to jest jakiś skansen. Czy ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje? O dziwo, tutaj ani w Bułgarii jeszcze nie wynaleźli tego, że na poczcie można sprzedawać wszystko, czyli nie ma tu proszków do prania, nie ma czekoladek i nie ma całej masy innych pierdół, których i tak nikt nie kupuje. Jest pusto, goło i w ogóle. Za to jest od cholery okienek, ale pracuje tylko jedna pani. Więc jest tradycyjnie kolejka. Na każdej poczcie, w każdym kraju postsocjalistycznym będzie kolejka. To jest pewne. Tutaj, jeżeli chodzi o Rumunię, jest progres w stosunku do Bułgarii. Można zapłacić kartą. To już jest duży progres. Jednakże, kochani, teraz się zastanawialiśmy z Justynką, czy pani się pomyliła, czy też faktycznie tak jest, bo wychodzi na to, że zapłaciłem za 4 koperty i 4 znaczki do Polski. Swoją drogą, słuchajcie, horrendalna cena. Ludzie się dziwią, czemu poczta pada, czemu nikt nie chce wysyłać pocztą, przynajmniej w Polsce, ale i tu. Bo za 4 koperty i 4 znaczki do Polski zapłaciłem 45 lei, czyli około 44 zł, mniej więcej. Dużo, bardzo dużo. Ale po zapłaceniu tej kwoty pani mi podsunęła jeszcze raz terminal na kwotę
Złoty 20, upraszczam, tam jedna leja 20 tych ich mniejszych cen, groszy, czyli mniej więcej złoty 20. I teraz się zastanawiamy, czy pani się pomyliła przy dodawaniu za te koperty, czy jest osobna opłata za to, że zapłaciłem kartą za koperty. Tylko gdzie sens, gdzie logika płacić kartą za opłatę kartą? Może ktoś mi wyjaśni, może ktoś zna bardziej Rumunię, lepiej Rumunię i będzie w stanie mi wytłumaczyć tę sytuację. Drobna uwaga, a w zasadzie wyjaśnienie. Kilka dni po powrocie do domu przyszło mi wysłać coś za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zapłaciłem kartą i Poczta Polska również doliczyła złoty 50 za sam fakt płacenia kartą. Uważam, że w obecnych czasach jest to zwykłe... zresztą nie będę się denerwował. Jednak poczta doliczyła kwotę, ale płaciłem tylko raz za całość. Rumuni widocznie nie ogarnęli, że jeżeli rozbiją to na dwie płatności, to ponoszą ten sam koszt 2 razy, a ja zapłacę tylko raz. No ale cóż, co kraj, to obyczaj. Więc karteczki sobie lecą do Polski. Znaczy mam nadzieję, że polecą. Pewnie w poniedziałek dopiero, bo dzisiaj jest piątek, końcówka dnia już. Więc dzisiaj już pewnie nie wyjadą pewnie dopiero w poniedziałek. My wracamy na chwilę do mieszkania, schłodzić się, odpocząć odrobinę, potem idziemy coś zjeść i po południu, pod wieczór prawdopodobnie wyjdziemy na miasto jeszcze raz, bo jeszcze kilka rzeczy zostało nam do zobaczenia. Większość z tego, co było zaplanowane, już dzisiaj zobaczyliśmy, więc nie jest źle. Słuchajcie, wszystko tu jest na miejscu, to jest praktycznie wszystko na miejscu, więc odwiedzenie tych najważniejszych rzeczy zajmie wam pewnie z godzinkę, półtorej i potem macie czas wolny, jeżeli chodzi o to miasto. Idziemy do domu. Konie 18, idziemy szukać czegoś do jedzenia. Podobno w okolicy naszego mieszkania, tak mówi Google Maps, jest jakaś fajna knajpka, fajna restauracja taka z tradycyjnym rumuńskim jedzeniem i nie tylko, więc idziemy tam. Jeżeli chodzi o Radeję, moi drodzy, nie przyjeżdżajcie tu, bez sensu. 8 godzin z Krakowa jazdy samochodem, jeżeli będziecie samochodem jechać, jeszcze do tego trzeba będzie kupić winiety. Bez sensu, miasto jest kompletnie bez sensu, no będziecie się tukli 8 godzin tylko po to, żeby zobaczyć jakieś kamienice kolorowe, zadbane, kompletnie bez sensu, słuchajcie. Zorganizowane miasto z fontannami, naprawdę chcecie jechać taki kawał szmatu, żeby zobaczyć rynek, na którym są drzewa i trawa, chce wam się tyle kilometrów jechać, bez sensu, nie przyjeżdżajcie tu. To naprawdę jest bez sensu. Zostańcie przed ekranem komputera, oglądajcie filmy niedźwiedzia i to wam w zupełności wystarczy. Wszyscy będą szczęśliwi, ja będę szczęśliwy, wy będziecie szczęśliwi, to nie tak knajpa, jeszcze dalej. Więc nie przyjeżdżajcie tu. A tak poważnie, kochani, niedźwiedzie polecają, Radę polecają. Słuchajcie, zdecydowanie polecamy, jest przepiękne, miasto jest po prostu rewelacyjnie przepiękne. Nie jest daleko od południowej granicy Krakowa, więc wsiadajcie w samochód, wsiadajcie na motocykl, zróbcie sobie długi weekend tutaj, jest naprawdę cudownie. Dobra, jeszcze idziemy teraz coś zjeść. Jeśli będziemy mieli siłę, to jeszcze potem pójdziemy gdzieś na miasto i jeszcze wam zrobimy tour de room tour w Czechach, co się tam nazywa. Idziemy do knajpy. Jesteśmy po obiadku. Nazwę restauracji wam gdzieś tu napiszę, bo nie wymówię. Po rumuńsku też, tak samo jak po bułgarsku. Słuchajcie, co jedliśmy? Jedliśmy zupę rybną Szeged, wymawianą tutaj jako Szegedi. Justynka dodatkowo miała makaron jakiś z sosem pomidorowym, z kaparami, z cebulą, z czymś takie, wszystko w jednym. Do tego ja jadłem mitiej, coś takie, tak tu jest napisane, coś takie mięso ala siekane, grillowane jako kiełbaski, do tego jeszcze fryty, do tego piwo jakiegoś lokalne temeszwarskie plus pół litra wody, troszkę więcej niż pół litra wody
i za to wszystko zapłaciliśmy plus 10% na piwku, zapłaciliśmy na równo 100 lei. Wyszło nas to na złotówki, Justynka mówi 1 zł prawie. 91 zł, czyli całkiem przyzwoita cena jak na taki obiad. Kochani, jeżeli chodzi o restaurację, nie jest zła, ale doszliśmy do wniosku, że spodziewaliśmy się troszkę więcej. Jakoś tak, znaczy to nie jest tak, że ją odradzamy generalnie, że jest niedobre jedzenie, albo niesmaczne, albo coś tam. Tyle, że po prostu spodziewaliśmy się Czegoś bardziej wow. efektu, tak właśnie tego efektu wow, czegoś więcej po tych komentarzach, które tam znaleźliśmy, nie? Zupa rybna była obłędna. To akurat możemy polecić oboje z... Ja nie przepadam za rybami, a ekstra. Nie, naprawdę genialna. Genialna zupa rybna. Fryty, rewelacja. Fryty, rewelacja. Cała reszta poprawnie. Dobre, no Więc jeżeli będziecie chcieli będziecie szukali tutaj w Szegedzie, będziecie szukali w Oradei dobrej knajpy, to myślę, możemy polecić? Niedźwiedzie polecają? szczególnie zupę. Niedźwiedzie polecają, ale z takim lekkim minusem, o w ten sposób. Nie tak, że po prostu W ciemno. musicie koniecznie tu przyjechać. O, nie tak, że pakujecie się w samochód tylko po to, żebyście do tej restauracji przyjechali. O, w ten sposób. Dobra, jesteśmy w jakimś parku. Tam miały być fontanny i są, tyle że nie działają, bo jest jakiś remont. Tu za mną są jakieś wykopaliska, a tu przed nami stoi kolejny Alosza, czy jak mu tam, kolejny dar bratniego narodu radzieckiego, podejrzewam. Niekoniecznie. Generalnie kolejny postsowiecki, postkomunistyczny, postsocjalistyczny pomnik żołnierza armii jakiejś, no nie doczytamy się teraz po rumuńsku. I idziemy jeszcze do jednego miejsca, o którym wam za chwileczkę opowiem, jak tam dojdziemy. Iść do twierdzy, ale odpuszczamy. Dlatego, że znowu jest jakiś remont i żeby się dostać do tej twierdzy, trzeba iść dookoła. Jak pan, zapytaliśmy pana, jak dojść do twierdzy, tak popatrzył na nas litościwie i zrobił taki gest. No to już wiemy, że niekoniecznie. Zresztą z tego co wiem, do twierdzy i tak się wejść nie da. Tam są teraz jakieś sklepy, magazyny, zwiedzania tego miejsca nie ma, więc nie ma co żałować. Tak naprawdę chciałem tam iść tylko po to, żeby stanąć pod tymi murami i wam troszeczkę opowiedzieć. Słuchajcie, jest twierdza i jednym z powodów również, dlaczego przyjechaliśmy do Oradei, a nie do Aradu, bo w Aradzie też jest twierdza. To było właśnie to, że twierdzy w Aradzie się kompletnie nie da zwiedzać, bo w twierdzy w Aradzie nadal stacjonuje wojsko rumuńskie, a tutaj już nie, więc myślałem, że może tu się uda, ale się nie uda. Jeżeli chodzi o twierdzę, słuchajcie, tutaj są dwie legendy związane z tą twierdzą. Pierwsza legenda jest taka, że twierdza powstała tutaj, kiedy król Władysław I? Chyba. Kurde, no mam dobrą pamięć, tylko krótką. Zmęczony polowaniem na jelenia, zasnął. Jakiś Ferdynand był. Nie, to później. Zmęczony polowaniem na jelenia, zasnął przy źródle, które podobno nigdy nie zamarza, i we śnie ukazały mu się dwa anioły, nakazujące mu wybudować tutaj klasztor i twierdzę. I król posłuchał, wybudował właśnie najpierw klasztor, potem twierdzę, aby chroniły wiary chrześcijańskie przed muzułmanami, przed Osmanami. No bo później, jak dobrze wiecie, słuchajcie, to co się tu działo historycznie, to jest nie do ogarnięcia. Ale jak dobrze wiecie, Turcy ruszyli na Wiedeń, między innymi tędy szli na Wiedeń i próbowali zdobyć również twierdzę w Oradei. Przez 45 dni oblegali twierdzę, która to twierdza według legend innych jest nie do zdobycia ze względu na to, że fosę można zalać wodą z jakiegoś strumienia, który gdzieś tutaj płynie, właśnie tego, przy którym król zasnął, tego, które nigdy nie zamarza. I w związku ze względu na właśnie tą fosę i za tą wodę, Turcy przez 45 dni próbowali zdobyć twierdzę, oblegali tą twierdzę, nie byli w stanie jej zdobyć. Jednocześnie łapali chłopów rumuńskich,
okolicznych wieśniaków, torturowali ich, brali ich do niewoli. I jednymi z takich jeńców było 2 synów piekarza i żony piekarza. I zdesperowana, i to jest właśnie ta druga legenda, że zdesperowana żona piekarza, chcąc ratować swoich synów, zdradziła Turkom, gdzie mają kopać, żeby właśnie odwodnić tą fosę, żeby ta woda z fosy spłynęła, gdzie mają kopać, żeby odprowadzić tą wodę z fosy. I oni właśnie to zrobili i tylko i wyłącznie dzięki tej zdradzie podobno zdobyli tą twierdzę wtedy. Na ile to jest legenda, na ile to jest prawda, ciężko powiedzieć, dlatego że źródła mówią o tym, że faktycznie Turcy zdobyli tą twierdzę ze względu na zdradę, ale czy to faktycznie była żona piekarza, ciężko powiedzieć. Faktem jest taki, że Turcy twierdzę zdobyli po 45 dniach obleżenia i potem się zaczął cały wielki kocioł. Ta twierdza przechodziła z rąk do rąk z takich czy innych powodów. Twierdza jak twierdza, 5-ramienna, dobrze zachowana, duża. No niestety. A i drugi powód, druga rzecz jest taka, że planowałem troszeczkę polatać dronem, żeby wam, czekajcie, będzie samochód, żeby wam pokazać to fajne miasto z góry, zarówno rynek, zarówno ten plac Unii, jak i właśnie twierdzę, ale niestety okazuje się, że Oradea leży na ścieżce podejścia do lotniska tutejszego, w związku z czym nie ma możliwości latania dronami. Dron mi się nie wzniesie w powietrze, w związku z czym nie pokażę wam tego miasta z lotu ptaka. Ale zobaczycie sobie na Google Mapsach. Moi drodzy, jeszcze szybki obiecany room tour, więc zacznijmy od tego, że jak już pokonacie te horrendalnie wysokie schody, pojawiają się drzwi do pokoju. Co ciekawe, kod, klamka na kod, nie ma zwykłego klucza, jest tylko kod, który się zmienia po waszym wyjeździe. Tak nas poinformował właściciel mieszkania. Dalej, wchodzimy do mieszkania. Duży, przestronny pokój, kuchnia, salon w jednym. Jest stół, co jest bardzo, ale to bardzo fajną rzeczą. Wreszcie mam gdzie sobie spokojnie usiąść i zrzucić materiały z tego wyjazdu. Ogromna szafa, przepastna szafa. Naprawdę dużo miejsca się tu zmieści, my akurat nie korzystamy. Ale moi kochani, jest pralka. Suszarkę zaadaptowaliśmy z krzeseł. Te kufry robią za przeciwwagę, mniejsza z tym. Jest pralka, jest deska do prasowania. Tam w szafce jest żelazko, mamy mikrofalę, mamy kuchenkę do gotowania, mamy cały zestaw talerzy, sztućców i wszystkiego po kolei. Dalej mamy toster, mamy ekspres do kawy. Tutaj w siatce, kochani, tutaj w siatce są suweniry dla naszych widzów, będzie konkurs tak jak w zeszłym roku. Mamy ogromną, przepastną, znaczy może nie ogromną, ale wystarczająco dużo miejsca w lodówce. Idziemy dalej. Mamy Justynkę, która siedzi na ogromnym łóżku. Słuchajcie, wreszcie się wyspaliśmy. Wygodne łóżko z wygodnym materacem, z czystą pościelą. Wieszaczek, gdzie sobie leżą nasze kaski. Dobra, pościel była wszędzie czysta, ale tutaj jest wyjątkowo dla mnie miękka i mięciutka i wygodna i fajnie się pod tym śpi. Słuchajcie, panele podłogowe z ogrzewaniem podłogowym. Na szczęście jest wyłączone, ale poinformowano, że jest ogrzewanie podłogowe. Telewizor, z którego oczywiście nie korzystamy. Jeszcze jakaś szafka, jest Wi-Fi oczywiście. Wi-Fi, przepraszam. I łazienka. Odwalona w kosmos, słuchajcie. Płyteczki, bidecik, ubikacja, ogromna kabina prysznicowa z deszczownią, czyli czymś, co ja po prostu uwielbiam. Do tego umywalka oczywiście, szafeczka, lustro, wszystko w płyteczkach. Więc jak widzicie, całkiem, ale to całkiem przyjemne mieszkanie. Naprawdę fajne mieszkanie, fajnie wyposażone. Widać, że jest świeżo odremontowane, świeżo zrobione, bo jak się patrzy na klatkę schodową czy na kamienicę, to w pierwsze takie wrażenie, Boże, gdzie myśmy trafili, ale wyszliśmy na to 3. piętro, wyszliśmy do tego mieszkania i tu jest naprawdę wspaniale. To jest chyba, Justynka, to jest najlepsze mieszkanie chyba podczas tego wyjazdu, jakie trafiliśmy, nie? Pomijam to najgorsze, które było, reszta była ok, super, ale tu jest naprawdę, naprawdę wielki,
wypas. I kochani, za to wszystko zapłaciliśmy za 2 dni, za 2 osoby 311 zł. Tyle nas kosztowało wynajęcie tego właśnie mieszkania. I to wynajęcie tak naprawdę w ostatniej chwili, bo wynajęliśmy je z dnia na dzień, czyli, że tak powiem, last minute cena. Kochani, na dzisiaj to już będzie koniec tego dnia, koniec zwiedzania. Zegarek pokazuje mi, że zrobiłem 12 261 kroków dzisiejszego dnia i przekłada się to na mniej więcej 8,7 km. Takie było dzisiejsze zwiedzanie, no, wliczając to jeszcze spacer na obiad i poobiedni spacerek do parku i w stronę twierdzy, do której nie dotarliśmy. Koniec zwiedzania, a to oznacza, że to był ostatni dzień naszego poznawania Bułgarii i Rumunii. Jutro, skoro świt, a w zasadzie jeszcze przed świtem się pakujemy, pakujemy się dzisiaj, jutro przed świtem wstajemy, montujemy wszystko na motocykle i ruszamy w stronę domu. Do przejechania mamy około 500 km. Liczymy na to, że późnym popołudniem uda się wreszcie dojechać do domu i to będzie koniec tej wyprawy. Z jednej strony, słuchajcie, Justynka już mi to mówiła i ja mam bardzo podobne odczucie, że już mi się trochę tęskni za domem. Fajnie sobie pojeździć, fajnie jest być za granicą, ale gdzieś tam nas ciągnie do tego, żeby wrócić do domu, do naszego mieszkania, na naszą kanapę, na nasze łóżko. Do kotków, które tam tęsknią za nami. I co? I fajnie za granicą, ale chciałoby się już do domu wrócić. Z drugiej strony gdzieś taki zjazd, zwłaszcza dzisiaj rano miałem taki zjazd energetyczny na myśl o tym, że to już koniec, że już wracamy do domu, że koniec wakacji, zaczyna się rok szkolny, trzeba wrócić do pracy i koniec tej bumelki. Koniec zwiedzania, koniec poznawania świata, zacznie się zwykła codzienność, ale to oznacza, że będzie można zacząć planować kolejną wyprawę. Tak, moi drodzy, na dzisiaj kończymy. Jutro wracamy do domu, jutro powstanie jeszcze jeden film i po skończeniu tych wyjazdowych filmów powstaną przynajmniej, na pewno 2 filmy powstaną jeszcze podsumowujące. Jeden planuję zrobić taki film podsumowujący, tak jak w zeszłym roku, ogólnie wyjazd z tym, co zauważyliśmy, z radami itd. I drugi film zrobimy o tym, co kupiliśmy specjalnie na ten wyjazd. I powiemy Wam, co się sprawdziło, a co się kompletnie nie sprawdziło z rzeczy, które specjalnie na ten wyjazd kupiliśmy albo przygotowaliśmy, w sensie to zabraliśmy ze sobą w ramach takiego poradnika dla tych, którzy chcą gdzieś jechać i jeszcze nie wiedzą dokładnie, co ze sobą zabrać. Natomiast cała seria zakończy się live'em. Tak jak w zeszłym roku zrobimy sobie live'a, który tym razem na pewno zadziała. Liczę na to, że zadziała. Oczywiście wiecie już, jeżeli to oglądacie, bo w każdym filmie na pewno była informacja o tym, że no i wzięła, padła im bateria. Więc jeszcze raz, na pewno już wiecie, że jest konkurs, bo na pewno w każdym filmie, który do tej pory już obejrzeliście z tej wyprawy, była informacja o tym, że ten konkurs jest, więc jeżeli jeszcze przypadkiem jakimś cudem nie wiecie, to zachęcam do zajrzenia w opis filmu, tam są szczegóły o tym, co trzeba zrobić, żeby w tym konkursie wziąć udział. I tak jak w zeszłym roku przygotowaliśmy dla naszych widzów, dla tej osoby, która wygra, zestaw gadżetów, zestaw pamiątek z naszej podróży, zestaw pamiątek z Bułgarii i z Rumunii. Natomiast inaczej niż w zeszłym roku, w tym roku mamy 2 takie komplety, czyli w zeszłym roku tylko 1 osoba wygrała, w tym roku mogą wygrać aż 2 osoby taki komplet suwenirów z naszej wyprawy. Nie przedłużając, żegnam się z Wami dzisiaj, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca, do zobaczenia, trzymajcie się, cześć! On the